Cześć, witam Ciebie w odcinku, w którym odpowiemy sobie na jedno, ale to naprawdę ważne pytanie. Którą licencję Bittrexa wybrać, tak żeby nie przepłacać, a z drugiej strony, żeby mieć wszystkie najważniejsze funkcje. To właśnie tym zajmiemy się w dzisiejszym odcinku, tak więc lecimy z konkretami. Przygotowaliśmy małą prezentację, w której zebraliśmy wszystkie takie najważniejsze informacje, czyli odpowiedź na pytanie, którą licencję mamy wybrać. Zacznijmy od samych podstaw. Jeżeli chodzi o płatne pakiety licencji, to mamy Basic, Standard, Professional i Enterprise. Takie 4 kategorie, w których byśmy mogli sobie to podzielić, rozróżnić, jak to wygląda, jeżeli chodzi o poszczególne pakiety. Czym one dokładnie się różnią, tym właśnie sobie się zajmiemy w tym odcinku. Dla kogo, którą licencję wybrać, to będzie przedmiotem naszej dzisiejszej dyskusji. Dobra, czym się różnią licencje? No i taka pierwsza podstawowa rzecz, oprócz oczywiście ceny, to też rzuca się nam w oczy liczba użytkowników. To jest takie pierwsze pytanie, jeżeli chodzi o weryfikację tego, co warto wybrać pod względem liczby użytkowników do swojego systemu. Czyli Basic jest do 5 użytkowników, Standard do 50, Professional do 100 użytkowników, a Enterprise od 250 do aż 10 tysięcy użytkowników. No i pojawia się tutaj bardzo jedno ważne pytanie. Ok, Jarek, to kto to jest użytkownik? I użytkownik to jest zarówno osoba, która jest w tak zwanym intranecie, czyli waszym pracownikiem zaproszonym do Bittrexa, jak i to jest szalenie istotne, extranet, czyli na przykład wyobraźcie sobie, że prowadzicie jakiś projekt Targi 2025 i chcecie zaprosić sobie jakiegoś użytkownika zewnętrznego, na przykład waszego klienta, żeby miał dostęp do tego projektu. Jak najbardziej, proszę bardzo, ale pamiętajmy o tym, że to już jest jeden użytkownik, czyli zabiera nam z puli, jeżeli chodzi o ten limit. Więc to jest pierwsza różnica. No i druga różnica to są funkcje i możliwości i ciężko jest to zebrać tak na jednym slajdzie. My oczywiście sobie dzisiaj w ramach tego odcinka przejdziemy przez te najważniejsze rzeczy, natomiast my w ramach też tego materiału przygotowaliśmy artykuł blogowy. Licencje Bittrex24, czym się różnić, którą wybrać właśnie dla firmy. I tutaj chodzi o to, że znajdziecie sobie właśnie między innymi o tych użytkowników, ale na co jeszcze zwrócić uwagę. Zebraliśmy taką pigułkę wiedzy pod względem najważniejszych różnic, podzielone na kategorie: komunikacja, zarządzanie zadaniami, CRM, dysk, magazyn, sklepy internetowe, marketing. To jest dużo czytelniejsze i takie szybsze do ogarnięcia, mówiąc wprost, niż te skomplikowane regułki, które tutaj widzimy, czyli to porównywanie planów. No nie zawsze każdy z nas ma czas po prostu zapoznać się z całą tą masą informacji, która tutaj jest. Stąd też takiego mini gotowca z najważniejsze rzeczy tutaj przygotowaliśmy. Znajdziecie je pod tym materiałem zalinkowane. No i tu będziecie mieli taką, że tak powiem, esencję najważniejszych rzeczy. Chcę też w ramach tego odcinka dać Tobie jak największą wartość, tak więc wspólnie z Tobą przejdę przez cennik Bittrexa, pokażę takie najważniejsze rzeczy, na które zwrócić uwagę i też odpowiemy sobie na pytanie, to właśnie jakie zadawać sobie pytanie pomocnicze, na co zwracać uwagę przy doborze licencji. Mamy tutaj nasz cennik Bittrexa-owy. Oczywiście jest jeszcze wersja free, która jest bezpłatna. Oni sobie tutaj też jakby możemy powiedzieć. Natomiast na razie skupmy się na tych planach płatnych. Podstawowe różnice zarówno cenowe na poszczególne obszary, na temat liczby użytkowników sobie omówiliśmy. No i teraz tak, dosyć dużo osób mówi, że za bardzo nie rozumie, co oznaczają te 2 kreski, czasami 1. I tutaj faktycznie jakby z tego punktu widoku ciężko to zrozumieć, co oznacza 1 kreska, co oznaczają 2, co oznaczają 3 kreski. No można się tylko domyśleć, że jakby pod względem mocy. Natomiast, żeby tak rzucić okiem na to, jak to wygląda, to spójrzmy sobie na podstawowe różnice. Tutaj na tą dolną część. Wersja Basic na pewno ma ograniczony marketing i dokumenty online, czyli wszystkie generowanie, jeżeli chcecie na przykład wysyłać kampanie mailowe i tak dalej, no to w Basicu tego nie ma, tego nawet nie szukajmy tam. Tak samo generowanie dokumentów online, zarządzanie tymi dokumentami, tego w Basicu nie ma, od wersji standard to już jest. Różnica pomiędzy taka naprawdę na poziomie dużego ogółu, między standardem a profesjonalem jest na poziomie analityki, automatyzacji i procesów
HR. O procesach HR sobie jeszcze pewnie przejdziemy bardziej szczegółowo. No a ten Enterprise jest wtedy, kiedy mamy faktycznie wiele działów, chcemy mieć najszybsze serwery, chcemy też mocniej zarządzać prawami dostępu i autoryzować dostępy z wielu na przykład IP-ków i tak dalej, więc tutaj możemy sobie tym oto sposobem kierować się ku wersji Enterprise. Powiem Wam szczerze, jak to wygląda z naszego doświadczenia. Najmniej klientów, i tutaj jakby to nie jest żaden element nawet sprzedażowy, tak szczerze, wybiera tą wersję Basic. To znaczy, Basic w mojej ocenie, szczerze, chyba wolałbym bardziej pracować już na free niż na Basic. Być może to jest lekko nawet kontrowersyjne, co powiedziałem, biorąc pod uwagę, że jesteśmy partnerem Bittrexa i powinniśmy mówić, że no lepszy nawet Basic niż Free. Natomiast w mojej ocenie, gdybym miał kupować Bittrexa, to bym co najmniej od wersji standard bym brał to pod uwagę. Mamy bardzo mało klientów, to są myślę, że nawet mniej niż kilka procent, którzy mają wersję Basica. Z tego względu, że nawet różnica pomiędzy Basiciem a standardem nie jest duża, a pod względem chociażby liczby użytkowników już tutaj jest znacząca różnica. Natomiast jeżeli faktycznie myślisz, czyli ten Basic jest, nawet nie mogę powiedzieć, że jeżeli chcesz przetestować, no bardziej wiesz, że będziesz korzystał bardzo, ale to bardzo mało z Bittrexa i masz mniej niż 5 osób, to wtedy Basic, no powiedzmy, można byłoby to zaargumentować, dlaczego miałobyś go wybrać. Ok, Basica zostawmy w spokoju. Standard Professional Enterprise. Standard przeważnie bym wybierał wtedy, kiedy chcę się skupić na takich elementach niezwiązanych z automatyzacją, tylko raczej na takich podstawowych rzeczach, w sensie zadania, być może jakiś tam prosty marketing, CRM w wersji takiej bez wielkich automatyzacji, coś takiego prostszego w wersji standard jak najbardziej jest to do zrobienia. Professional, i to jest pakiet, który jest najczęściej wybierany przez naszych klientów, on już umożliwia automatyzację i zarówno procesów HR-owych, jak i właśnie takie bardziej rozbudowane workflowy, czyli na przykład możemy tworzyć i generować wnioski na przykład o dofinansowania, akceptacja wieloetapowa i wielopoziomowa, więc tutaj też jest najwięcej możliwości, jeżeli chodzi o automatyzację. No i Enterprise wtedy, kiedy faktycznie chcemy mieć to mocno zarządzane z poziomu no już administracyjnego, więc nawet jak sobie wejdziemy w porównanie planów, tutaj Wam pokażę, jest taki myczek, pokaż różnicę. No i tutaj pamiętajmy też o tym, że różnica jest przede wszystkim w dyskach i pamięci, czyli tutaj to miejsce online'owe. Natomiast jak pójdziemy sobie właśnie niżej, zobaczymy sobie na przykład idąc nawet od dołu, tutaj mamy tak, administrowanie. Im większy plan, tym więcej też kont administratora. No i ustawienia osobiste niestandardowe, to tutaj mamy właśnie ten największe zarządzanie, zmiany nazw konta, ale spójrzmy sobie tutaj, właśnie mamy Active Directory, to są te elementy dla wersji Enterprise, właśnie w ramach pakietu dodatkowe szyfrowanie, ale tu jak sobie spojrzymy troszkę wyżej na dział automatyzacji, przy okazji procesy HR i widzimy, że na przykład czas pracy pracowników, raporty mamy tylko w wersji od profesjonala, eksportuj listę pracowników również, czyli to są te właśnie procesy HR-owe i automatyzacja, cała ona jest tutaj wyłączona, płatności za faktury, urlopy, podróże służbowe, to są właśnie te całe procesy biznesowe, zatwierdzenie wydatków i niestandardowe procesy. To ma potężną moc, to są dostępne od wersji professional. Tak więc tutaj już mniej więcej wiesz, czym się charakteryzują każda wersja, natomiast też jak być może stoisz teraz na etapie wyboru oprogramowania. Takie podstawowe, najważniejsze różnice znajdziesz na naszym blogu. Różnice właśnie w planach, czym się różnią, którą wybrać. Natomiast na podstawie czego wybieramy licencję dla firmy. No i tutaj, tak jak my do tego podchodzimy, to po pierwsze robimy analizę stanu obecnego. Określamy potrzeby i problemy, które obecnie występują i jak te rozwiązania, które są w Bittrexie, mogłyby te problemy tutaj na nie odpowiedzieć, zagospodarować je właśnie, czy jest potrzebna ta automatyzacja, czy nie jest. I coś szalenie istotnego, uwzględnić perspektywę przyszłości, czyli systemu nie wdrażamy na dzisiaj. Oczywiście myślimy w tej perspektywie na tu i teraz, ale miejmy tę perspektywę 12-24 miesięcy, gdzie będziemy pod względem liczby osób, co chcemy wdrażać, bo pamiętajmy, wdrażanie to jest proces. On się zaczyna i tak naprawdę nigdy się nie kończy, więc też fajnie mieć już od razu. Często jest tak, że powiedzmy klient mówi, ja nie chcę automatyzacji.
Okej, mówię w porządku, jak najbardziej. Natomiast potem my robimy rozwiązania na wersji standard, które no, mają no, jakby swoje ograniczenia i traci klient więcej czasu, pieniędzy na dogranie tego wersji standard. Gdybyśmy weszli od razu na przykład profesjonala, mielibyśmy dużo bardziej zaawansowane narzędzia, to dużo większe, lepsze efekty możemy uzyskać. Zatem, czy można samodzielnie ustalić, której licencji potrzebujemy? Tak, można. Tylko pytanie, po co? Warto skorzystać i bardzo często nasi klienci z tego właśnie, tej opcji korzystają, konsultacji z nami. Ona jest bezpłatna, w ramach której my podpowiemy i szczerze doradzimy też tutaj, którą warto licencję wybrać. I uwaga, jedną z naszych wartości jest to, że nie nawijamy makaronu na uszy. To znaczy, jeżeli zbadamy Twój stan obecny, pogadamy trochę o tym, jakby w przyszłości to miałoby wyglądać i się okaże podczas analizy, że wersja standard w zupełności Tobie wystarczy, to my nie będziemy mówić weź profesjonal, bo mamy z tego większe korzyści. Jeżeli się z jakiegoś powodu okaże, że basic jest dla Ciebie wystarczający albo nawet free, to też powiemy Tobie. Z tego względu, że jeżeli też nie do końca w naszym interesie jest to, żeby jakby wciskać na siłę najwyższy pakiet, jeżeli klient tego nie będzie wykorzystywał, no bo po prostu finalnie będzie niezadowolony. Stąd też w ramach bezpłatnej konsultacji pomożemy przeanalizować stan obecny. Często nawet klienci nam mówią, kurczę Jarek, ja nawet nie wiedziałem, że to można zrobić w Bitrixie. Zadamy dodatkowe pytania, jak u Ciebie wyglądają pewne procesy, jak też mogło to by wyglądać. Pokażemy nawet w ramach takiej bezpłatnej konsultacji, jak to wygląda bezpośrednio w Bitrixie, tak więc dzięki temu też będziesz mógł zobaczyć cały proces od A do Z. No i na końcu też dostaniesz od nas rekomendacje. Czasami one są w dwóch wariantach. Czasami możesz zacząć lepiej od wersji standard, potem wejść na professional, bo tak też zawsze można. Być może czasami lepiej od razu zacząć od profesjonala. To wszystko jest zawsze kwestią indywidualną, a być może nawet i wystarczy Tobie free w tych konkretnych obszarach, które po prostu potrzebujesz. Zapraszam na stronę www.itrix.pl. Tam jest taki przycisk bezpłatna konsultacja w prawym górnym rogu. Wypełnisz formularz. Po wypełnieniu formularza otrzymasz od nas maila z terminami na bezpłatną konsultację. No i tylko wybrać termin i korzystać z wiedzy naszych ekspertów. Być może tą konsultację będę prowadził też ja, tak więc dzięki i do zobaczenia. Cześć.